Dronopad Ukrainy może ściągnąć do Rosji nowy kryzys paliwowy i wymieranie stacji paliw. Egzystencjalne zagrożenie w Europie to wysokie ceny energii dla przemysłu. Nadzieja na układ winduje cenę ropy pomimo sygnałów o eskalacji. Jest 27 maja 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronowy kryzys paliwowy wraca do Rosji. Kolejny sezon wakacyjny i rolny może być okazją do powrotu kryzysu paliwowego w Rosji, wywołanego znowu dronopadem Ukrainy. Nawet 40% podaży paliw może być zagrożone, a stacjom grozi wielkie wymieranie. Nowa Gazeta Europa donosi, że niezależne stacje paliw w Rosji odnotowują już pierwsze problemy z dostępnością benzyny oraz oleju napędowego. Powód to zatrzymanie sprzedaży na giełdzie Spimex przez nieplanowane przestoje rafinerii rosyjskich. Te przerwy pracy wynikają z metodycznych ataków dronów Ukrainy na te instalacje, widoczne od początku 2026 roku. Niedobór paliw na giełdzie powoduje już według Nowej Gazety Europa panikę. 92 się skończyła, 95 się skończyła, cysterny czekają, a trwa alarm lotniczy, więc nie są zalewane, głosi komunikat z mediów społecznościowych cytowanych przez to medium. Polski kanał telewizyjny po ukraińsku FOTTAK oszacował, że Ukraina zaatakowała tylko w maju 24 z 33 rafinerii w Rosji, odpowiedzialnych razem za przerób 1 miliona ton ropy rocznie. Doszło razem do 158 uderzeń. Rekordzistki uderzeń to rafinerie w Riazaniu i Saratowie, które zostały zaatakowane już 15 razy. Przez to zjawisko przerób ropy w Rosji spadł do minimum niewidzianego od 2009 roku. Obiekty w Riazaniu oraz Saratowie to jedne z największych rafinerii w Europie. Pierwsza z nich przerabia 17 milionów ton ropy rocznie, a druga 7 milionów ton. Znajdują się w Rosji Środkowej i są istotnym źródłem paliw. Dronopad Ukrainy wzmaga się przed sezonem turystycznym oraz rolnym w Rosji, który wzmaga zapotrzebowanie na paliwa. Koncerny państwowe przestały sprzedawać paliwo na giełdzie, by same mogły uniknąć niedoborów. Warto przypomnieć, że Rosja wprowadziła zakaz eksportu benzyny od kwietnia do końca lipca 2026 roku. To trzeci rok, w którym konieczne jest wprowadzanie takich ograniczeń. Władze na Kremlu rozważają też poszerzenie zakazu o diesla oraz kerozynę. Problemy stacji mogą przerodzić się w wielkie wymieranie logistyki paliwowej w Rosji. Koszty sankcji zachodnich na eksport paliw z Rosji oraz priorytetyzacji dostaw militarnych sprawiają, że według Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rosjanie tracą 84 kopejki na sprzedaży każdego litra benzyny 92 AI 92. Kreml maksymalizuje zaś sprzedaż paliw za granicą, zmniejszając ich dostępność na rynku krajowym, ale przychody oraz wolumen są ograniczone sankcjami. Transport wojskowy opóźnia i zwiększa koszty dostawy paliw na rynek cywilny. Rosnące koszty rafinerii wynikające z napraw oraz niedoborów części produkowanych na Zachodzie nie mogą być w pełni przeniesione na klienta ze względu na regulowaną cenę detaliczną paliwa. Niedobór benzyny w Rosji sięgnął w maju 26 tysięcy ton, a ceny giełdowe tego paliwa wzrosły do 72 tysięcy rubli za tonę. To poziom bliski apogeum kryzysu paliwowego z sierpnia 2025 roku, kiedy cena ta sięgnęła 73 tysięcy. Oznacza to, że tegoroczny kryzys paliwowy w Rosji może być poważniejszy niż poprzedni, bo sezony turystyczny i rolny dopiero się zaczynają. Zwiększą one popyt. Tymczasem Ukraina kontynuuje dronopad, który może dalej zmniejszać podaż paliw. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Wzmocnić agencję. Nowela ustawy o zapasach proponowana przez resort energii ma m.in. wzmocnić rolę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To także odpowiedź na uwagi sektora ropy i paliw, który ostrzegał przed nadużyciami firm, które zwijały działalność tuż przed realizacją obowiązku zapasów albo rolowały obowiązki. To zagrożenie bezpieczeństwa dostaw. Więcej mocy. Rząd przyjął rozporządzenie wprowadzające do polskiego prawa zasady repoweringu, a więc szybkiej i bezpiecznej ścieżki modernizacji istniejących farm wiatrowych na lądzie, poinformowała minister klimatu 26 maja. Repowering pozwala produkować więcej energii z tej samej ilości wiatraków, a nowe technologie obniżają hałas. Operator radzi.
Polskie sieci elektroenergetyczne opublikowały prezentację na temat nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w ramach tzw. ustawy sieciowej. Pozwala zapoznać się z nowymi zasadami procesu przyłączenia nowych źródeł energii do sieci. Mają być bardziej przejrzyste, ale i restrykcyjne. Ostrzeżenie magazynowe. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek zaapelowała o wyposażenie operatora w narzędzia niezbędne do budowy nowych magazynów gazu. Polska nie jest w stanie magazynować całości zapasów gazu, a jego zużycie będzie rosło z roku na rok, alarmuje szefowa URE, a więcej na stronie energydrink.today. Czas na wieści z Europy. Układ gazowy. 27 maja ma dojść do ogłoszenia układu na dostawy do 1 000 000 ton LNG z Kanady do Niemiec. Niemiecka gospodarka potrzebuje gazu wobec przepisów unijnych blokujących dostawy z Rosji od 2027 roku. Kanadyjczycy mogliby rozpocząć dostawy w latach 30. Płonące wiatraki. Pożar turbiny wiatrowej koło autostrady A7 blisko miejscowości Kitzingen z 23 maja wywołał dyskusję w Niemczech. Ogień znajdował się wysoko w okolicach turbiny, utrudniając akcję strażakom. Media niemieckie cytują, że globalnie dochodzi do 20 do 50 takich pożarów rocznie. Zagrożenie egzystencjalne. Włoska organizacja przemysłowa Confindustria gościła premier Giorgię Meloni, która ostrzegała, że Europa staje się gigantem biurokracji. Prezes organizacji Emanuele Orsini ostrzegł, że wysokie ceny energii są zagrożeniem egzystencjalnym przemysłu na kontynencie. Apelował o interwencję państwową. Destrukcja popytu. Norweski Equinor ostrzega, że jeśli blokada cieśniny Ormus potrwa następny kwartał, będzie problem z uzupełnieniem zapasów gazu w Europie przed zimą. Cena na giełdzie TTF wzrośnie wówczas do 90 euro za megawattogodzinę. Obecnie jest to około 45 euro. Problemy mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz o 10 miliardów metrów sześciennych przez destrukcję popytu. Jeszcze wieści ze świata. Momentum na froncie. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że obecny stan inwazji Rosji na Ukrainie daje Kijowowi możliwość uruchomienia kontrofensywy zamrażającej postępy Rosjan. Powód to ekspansja dronów na moście lądowym między Rosją a okupowanym Krymem. Potrzebne jest do tego dodatkowe wsparcie sprzętowe i finansowe Zachodu. Uniezależnienie Armenii. USA podpisały z Armenią ramowe porozumienie o budowie szlaku logistycznego Trump Route for International Peace and Prosperity. Zakłada rozwój połączeń między Armenią a Azerbejdżanem. Oficjele rosyjscy oskarżają Erywań o podążanie szlakiem Ukrainy. Układ uwzględnia m.in. surowce krytyczne. Nadzieja naftowa. Nowa eskalacja nieco podniosła ceny ropy, ale nadzieje na układ wygrywają nawet jeśli są życzeniowe. Brent kosztuje około $95 za baryłkę, a niektóre tankowce przemykają przez Ormus poniżej radaru. Iran zaczął zaś żądać od tankowców opłat w bitcoinach za możliwość przepłynięcia przez tę cieśninę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.